Dzień dobry, Michał Marzantowicz z Wydziału Fizyki z Politechniki Warszawskiej. Zajmuję się tematyką zarówno dydaktyczną, jak i badawczą, związaną z konwersją i magazynowaniem energii. Warto je zestawiać dlatego, że w fotowoltaice możemy wyprodukować energię elektryczną i jest to w zasadzie jedyne ze źródeł energii odnawialnej, które jest w tej chwili dostępne w powszechny sposób dla wszystkich użytkowników, od domu przez wspólnoty mieszkaniowe do zakładów przemysłowych. A z drugiej strony w pompach ciepła mamy bardzo duże zapotrzebowanie na energię elektryczną. W pompach ciepła możemy w wydajny sposób dokonać transferu ciepła z otoczenia do wnętrza budynku, czyli możemy wykorzystać energię do celów grzewczych. Co więcej, możemy znacznie więcej energii zyskać z zewnątrz niż wydatkujemy w tym systemie. Natomiast cały problem zestawienia fotowoltaiki z pompami ciepła jest taki, że czasem fotowoltaika wytwarza energię właśnie wtedy, kiedy jest na nią zapotrzebowanie w pompach ciepła, a czasem mamy produkcję energii w ciągu dnia, kiedy jest stosunkowo ciepło, a największe zapotrzebowanie dla pompy ciepła mamy wtedy, kiedy jest zimno, czyli w ciągu nocy. Jest to jeden z największych problemów dla takich systemów, ale jesteśmy w stanie z tym problemem walczyć na wiele sposobów. Możemy magazynować energię w postaci elektrycznej w magazynach energii, natomiast możemy też skutecznie magazynować energię w postaci cieplnej. Jeśli zauważamy, że w fotowoltaice występuje nadprodukcja energii, jesteśmy w stanie zmagazynować tą energię na przykład w zbiorniku ciepłej wody, czyli w czymś, co większość ludzi będzie nazywać boilerem. Im większy będzie taki zbiornik ciepłej wody, tym lepsza będzie skuteczność magazynowania. W indywidualnej skali również jest to możliwe, natomiast takie rozwiązania będą się bardzo dobrze sprawdzać w większych budynkach, we wspólnotach mieszkaniowych, ale również w przemyśle, czyli fotowoltaika może wytwarzać nie tylko energię elektryczną, ale w tej chwili ze względu na jej niską cenę, bardzo wysoką niezawodność, wysokie zaawansowanie, również może być stosowana do wytwarzania energii cieplnej i w pompie ciepła możemy również skorzystać z tej energii zmagazynowanej w buforze ciepła, czyli zarówno możemy wykorzystywać energię elektryczną do zasilania pompy ciepła, jak i możemy też skorzystać z ciepła zmagazynowanego na przykład w bojlerze w postaci podgrzanej wody, czy glikolu, czy innego czynnika, w którym jesteśmy w stanie zmagazynować ciepło.